Tym razem szybka i przyjemna, a jednocześnie chyba najczęściej zaniedbywana czynność eksploatacyjna, czyli wymiana oleju, zwanego również płynem, w układzie wspomagania kierownicy. Wymianę zaprezentuję na przykładzie Renault Laguny drugiej generacji wyposażonej w silnik F4P, czyli 1.8 16V 120 koni, ale w każdej wersji silnikowej wygląda to bardzo podobnie. W pierwszej kolejności demontuję plastik maskujący po stronie pasażera. Usuwam więc klips łączący ową osłonę z osłoną centralną. Teraz odkręcam korek wlewowy oleju oraz usuwam plastikową podkładkę dociskową osłony, jeżeli taka u Was występuje, ponieważ były dwie wersje tej osłony. Następnie uchylam osłonę do góry i wysuwam ją. Tutaj u mnie ten fragment jest niestety pęknięty, ale jeżeli u Was wszystko z nim ok, to wystarczy wysunąć go do góry. Teraz niezwłocznie zakręcam korek zbiorniczka, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu oraz innych zanieczyszczeń do jego wnętrza. Układ nie posiada niestety żadnego wkładu filtrującego. Zachowanie czystości jest więc pożądane. Następnie, aby uzyskać nieco więcej miejsca, demontuję zbiorniczek ze wspornika, po prostu wysuwając go do góry. Pozbywam się również samego wspornika. Wspornik przykręcony jest przy użyciu dwóch śrub, nasadka sześciokątna 13 mm. Zwalniam plastikową osłonę centralną, właśnie w taki sposób. Teraz należy przewidzieć niewielki wyciek płynu ze zbiorniczka podczas rozłączania przewodu powrotnego. Ja stosuję taki oto patent, czyli obcięte dno butelki po wodzie mineralnej. Musi być ono obcięte na tyle nisko, aby zmieściło się pod przewodem klimatyzacji, jednocześnie zachowując jak największą pojemność, czyli niezbyt nisko. Zabezpieczam również koło pompy hydraulicznej, a w zasadzie bardziej chodzi mi o pasek akcesoriów. Nie przepada on za olejami wszelkiego rodzaju. Nasz zbiorniczek układu wspomagania kierownicy posiada podłączone dwa przewody, zasilanie oraz powrót. Wymianę płynu przeprowadzimy na przewodzie powrotnym. Rozpinam więc opaskę zaciskową oraz zdejmuję przewód z krótca zbiorniczka. Następnie zaślepiam króciec w jakikolwiek sposób. Mój patent to nałożenie fragmentu wężyka, który wyprowadzam powyżej poziomu płynu obecnego w zbiorniczku. Średnica krótca zbiorniczka wynosi 12 mm, zatem wężyk również 12. Następnie przedłużam wężyk powrotny płynu również w dowolny sposób, tak aby wyprowadzić go poza samochód. Ja nakładam jeden wężyk na drugi, stosując przewód o średnicy 16 mm. Pasuje on dosyć ciasno, więc jego nałożenie może stanowić pewien problem. Jest to jednak pożądane zjawisko, gdyż przepływ płynu jest dosyć duży. Nie chciałbym więc, aby wąż zsunął się podczas całej operacji. Drugi koniec przewodu umieśćcie sobie w dosyć dużym naczyniu. Ja akurat wyjątkowo zastosuję tutaj na początku butelkę po wodzie mineralnej, aby pokazać Wam zużyty płyn. Wam jednak polecam większy pojemnik, aby podczas całej operacji móc skupić się jedynie na dolewaniu płynu, a nie martwić się, czy naczynie na zużyty olej przypadkiem się nie przepełnia. Przystępuję więc do właściwej wymiany płynu. Zdejmuję szmateczkę zabezpieczającą nasz pasek akcesoriów oraz upewniam się, czy aby na pewno żaden z elementów nie jest zbyt blisko niego. Dla pewności warto jest użyć plastikowej opaski zaciskowej, aby tymczasowo spiąć wszystkie te elementy. Odkręcam korek zbiorniczka płynu wspomagania i dolewam olej do maksimum. Zapewniam sobie pomoc drugiej osoby, która uruchamia silnik, a następnie natychmiast i bez przerw wykonuje pełne obroty kołem kierownicy, czyli lewo, prawo do oporu. W tym samym czasie ja stale dolewam świeżego płynu do zbiorniczka wyrównawczego. Jeżeli braknie nam płynu, postanowimy zakończyć wymianę lub nie nadążamy z dolewaniem, to osoba ta powinna na nasze polecenie natychmiast wyłączyć silnik, aby maksymalnie skrócić czas pracy pompy na sucho, czyli bez oleju. Taka praca jest bowiem szkodliwa dla naszej pompy, najlepiej więc w ogóle nie dopuścić do takiej sytuacji. W ten sposób polecam Wam przepuścić przez układ około 4 do 5 litrów świeżego płynu, tak aby solidnie przepłukać pompę, przewody oraz przekładnię kierowniczą. Całość trwa kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt sekund. Po zakończonej operacji przywracamy pierwotne połączenie przewodu powrotnego oraz składamy wszystko w kolejności odwrotnej do demontażu. Pamiętajcie o ponownym zabezpieczeniu paska wielorowkowego akcesoriów przed negatywnym wpływem oleju.
pora odpowietrzyć nasz układ. Uzupełniam więc poziom płynu do znaku Maxi oznaczonego na bocznej ściance zbiorniczka. Uruchamiam silnik i wykonuję kilka obrotów kierownicą. Poziom płynu obniży się. Ponownie kontroluję więc jego poziom, dolewając w razie potrzeby. I cała procedura odpowietrzania. Podczas pracy silnika szukam również ewentualnych wycieków. Teraz ostatecznie ustalamy poziom płynu pomiędzy znakami Mini oraz Maxi i możemy montować osłonę plastikową oraz zakręcić korek. Przy okazji na okolicznym złomowisku zdobyłem całą niepopękaną osłonę plastikową. Całe 10 zł, a wygląda to o niebo lepiej. Pamiętajcie także o rozszerzalności cieplnej płynu. Gdy nasz układ silnie się rozgrzeje, poziom płynu rośnie i zbiorniczek musi pomieścić nadwyżkę. Nie nalewajcie więc powyżej maksimum. Nadmiar można odessać ze zbiorniczka przy użyciu strzykawki i kawałka wężyka. Czy warto w ogóle wymieniać płyn i co ile to robić? Producent pojazdu twierdzi, że olej układu wspomagania kierownicy nie wymaga wymiany, a jedynie ewentualnego uzupełniania, czyli podobnie jak w skrzyniach biegów. Spójrzcie jednak na to, co spuściłem z układu po przebiegu około 150 000 kilometrów. Płyn ten, będąc w wężyku podczas wymiany, wydawał się nieco jaśniejszy i czystszy. I rzeczywiście, przechylając butelkę, można odnieść wrażenie, że nie ma tragedii. Wymieniałem ten olej w kilku innych autach marki Renault i wyglądał on dużo gorzej. Natomiast porównanie do nowego płynu i tak wypada kiepsko. Układ wspomagania kierownicy nie posiada żadnego systemu filtrowania tego płynu. Nie ma tutaj nawet magnetycznej pułapki opiłków metalu stosowanej powszechnie w skrzyniach biegów. A przecież zarówno pompa hydrauliczna, jak i przekładnia kierownicza zużywają się. Identycznie jak w przypadku skrzyń biegów, w oleju mamy tutaj więc coraz więcej zanieczyszczeń, które krążąc po całym układzie powodują coraz szybsze zużycie jego elementów. Jest to więc błędne koło i polecam prewencyjną wymianę takiego płynu. Jeszcze nigdy nie zaszkodziła, a śmiem twierdzić nawet, że drastycznie przedłuża trwałość pompy oraz magla. Co do rodzaju stosowanego oleju, to Renault poleca zarówno Elfa Renault Matic 2, jak i Mobila ATF 220. Ja, jak widzicie, wybrałem ten drugi z racji trudnej dostępności produktu firmy Elf w dzisiejszych czasach. Pojemność całego układu wspomagania kierownicy to 1,1 litra, lecz jak mówiłem wcześniej, aby solidnie przepukać cały układ, polecam Wam zakup około 5 litrów płynu. Dzięki za obejrzenie filmu, mam nadzieję, że będzie Wam pomocny. Polecam Wam także kanały zarówno Laguna Fana, jak i Rysiuncia, które również traktują o Renault. Linki są właśnie widoczne na ekranie. Pozdrawiam Was i do zobaczenia wkrótce.